Cześć, chciałem Wam przedstawić dzisiaj album, który nabyłem parę dni temu. Dzisiaj trafił do paczkomatu i jest album McDonald and Giles. Ian McDonald, Michael Giles, członkowie pierwszego składu zespołu King Crimson, saksofonista i perkusista. Michael Giles i Ian McDonald odeszli z zespołu King Crimson po wydaniu pierwszego albumu i po trasie koncertowej w wyniku tarć w zespole. Tam wtedy nie było łatwo, panowie się kłócili, panowie nie potrafili dojść do porozumienia i w wyniku czego całkowicie rozleciał się pierwszy słynny skład zespołu King Crimson. No i mamy album McDonald and Giles. Panowie wydali wspólnie ten album w oficynie Island w 1970 roku i teraz po raz pierwszy ponoć, taką dostajemy informację, ukazuje się album w nowym transferze z oryginalnych taśm matek. Mamy tłoczenie wydane przez Panegyric, firmę, która wydaje wiele pozycji z katalogu zespołu King Crimson i okolic King Crimson, czyli muzyków związanych z tym zespołem. Płyta wydana na 200-gramowym winylu w koszulce z folią w środku, co zabezpiecza płytę przed negatywnym wpływem się. Tak więc mamy 200-gramowy winyl, pięknie wydany, ciężki, brzmi naprawdę wspaniale. Jestem już po pierwszym odsłuchu tego albumu, tak więc polecam Wam serdecznie, jeżeli jesteście fanami zespołu King Crimson, jeżeli jesteście fanami Iana McDonalda i Michaela Gilesa, wybornego perkusisty, to ten album, będący przez lata płytą kultową, pozycją kultową wśród fanów rocka progresywnego. Ciężko było dostać ten album przez wiele, wiele lat, no ale mamy nowe wydanie w pięknej, rozkładanej okładce. McDonald and Giles, wydane przez Panegyric, listopad 2023 rok, a premiera, jak mówiłem, w roku 1970. Polecam serdecznie.